Co się nie udało wczoraj, to się uda dzisiaj. A jak jest dzisiaj? Ładny jest. Podróżujemy dzisiaj. Wyszliśmy podróżować. W kierunku świata nasze drogi, w kierunku świata nasze drogi. Tak więc kochani, co się nie udało wczoraj, uda się dzisiaj, a jak się nie uda dzisiaj i się nie uda w ogóle, no to trudno, świat się też nie skończy. Z taką maksymą podchodzimy do podróżowania, mamy jakiś tam plan, ale czasami ten plan nie wychodzi, ale też po prostu się nie żyłujemy, żeby robić jak najwięcej zwiedzania. Tak więc kochani, zapraszamy na drugi dzień zwiedzania Budapesztu. Wracamy na Wzgórze Zamkowe. Ponieważ wczoraj zaczęliśmy tylko część Wzgórza Zamkowego, więc dzisiaj tak naprawdę będziemy patrzeć na tą dzielnicę bardziej taką zamkową, gdzie są tam jakieś baszty, jakieś wieżyczki, różne przepiękne uliczki. Sobie tam pochodzimy, więc od tego zaczynamy, a pojedziemy tam tramwajem. Co prawda nie będzie to ta najstarsza linia tramwajowa, ale do niej jeszcze wrócimy. O, a jesteśmy, patrzcie, w tramwaju. Tu będzie tramwaj, trzeba gdzieś bilet kupić jeszcze. Ile kosztował? 2750 za jedną Czyli osobę. 30 zł około. Tak. Około, coś takiego. No, na całą dobę bilet. A teraz czekamy na którykolwiek tramwaj w stronę mostu łańcuchowego. No i udało się. Parę minutek dosłownie trwała podróż, bardzo szybko, bardzo przyjemnie, więc polecamy. Oczywiście na miejscu już tutaj z tramwaju nie ma wyjścia dla wózków, trzeba go znosić, tu trzeba znowu kolejnymi schodkami go wnosić, więc szykujcie się. I żeby dopowiedzieć, do tramwaju musieliśmy wnieść wózek, ponieważ są tam takie dość wysokie stopnie i tylko w jednych trzecich drzwiach były szeroko rozstawione barierki, że zmieściliśmy się z tym wózkiem, bo normalnie są takie dość, że tak powiem, wąskie. Warto wiedzieć, że trzecie drzwi celować. I dopowiem tak, kupiliśmy bilety papierowe, które są na okaziciela, a od razu na 3 przystankach drogi spotkała nas kontrola biletów. A przy okazji, jak już tu jesteśmy, to ja wam pokażę, na co trafiliśmy w tym momencie za mną. To tutaj jest budynek Akademii Nauk, Węgierska Akademia Nauk. I ten budynek powstał w 1865 roku, ale sama Akademia Nauk powstała 20 lat wcześniej, w 1825 roku. I osoba, nie pamiętam kto, jaki hrabia czy tam król, co wtedy rządził, na powstanie tej akademii przekazał cały swój roczny majątek. Widzicie, jaki to był dobry gest? Tutaj wyłania nam się tunel zamkowy. Tunel zamkowy, no oczywiście wiadomo, tak jak nazwa wskazuje, tunel, który powstał po to, żeby mieszkańcy Budy mogli się przemieszczać pod wzgórzem zamkowym. I on powstał zaledwie parę lat po wybudowaniu mostu łańcuchowego, a dokładnie chyba w 1857 roku. W pięknym stylu zrobiony. Zobaczcie, jaka kolejka po bilety do kolejki. Kolejka do kolejki. Więc za chwileczkę, kochani, skorzystamy tutaj z kolejki torowej, która prowadzi na górę. Kolejka idzie szybko i sprawnie, więc czekamy w kolejce po normalne bilety i ceny są następujące. Dla dorosłych 5000 forintów, czyli 50 zł, 55. kilka złotych, No. i dzieci między 3 a 14 lat mają cenę 2000 forintów. A w międzyczasie, czekając jeszcze na kupno biletów w kolejce, opowiem wam parę ciekawostek na temat tej kolejki. Powstała ona w 1872 roku i była to druga kolejka w Europie, bo pierwsza powstała w Lyonie
a ta jest druga i ona nie służyła wcale dla turystów, ona służyła dla urzędników i osób, które tam pracowały, mieszkały na wzgórzu zamkowym. Została całkowicie zniszczona podczas II wojny światowej, odbudowano ją w 1986 roku, a później została wpisana wraz z całym wzgórzem zamkowym na listę UNESCO. Jeśli chodzi jeszcze tu o kolejkę, no to około nachylenie 50 stopni, są dwa wagoniki, jeden zjeżdża, drugi wjeżdża i Połączone liną. są połączone liną i mają nazwę. Jeden się nazywa właśnie Geralt, tak jak wzgórze tego Gerarda, czy Geralta, a druga to jest ichniejsza Małgorzata, czyli od wyspy Małgorzaty. Nie pamiętam już, jak to się po węgiersku nazywało, ale tak, każdy wagonik ma swoje imię. Dobra, musiałem to sprawdzić. Geller i Margit, tak to się nazywa. Pani kazała nam iść naokoło, ponieważ nasz wózek jest troszkę za szeroki, więc jest takie wejście naokoło i właśnie udajemy się do takiego wejścia z wózkami. Dawid, widzisz, jest lina. No i wjechaliśmy, jesteśmy znowu na wzgórzu zamkowym. Widzimy naszego legendarnego ptaka z mieczem. Widzimy również z drugiej strony ich tutejszy pałac prezydencki. I idziemy na tą dzielnicę zamkową sobie pospacerować. Wczoraj, kiedy nagrywaliśmy odcinek, to byliśmy, proszę Państwa, tutaj, w tej części, może dokładnie tak wezmę mapę, byliśmy w tej części zamkowej, ale dzisiaj to inna bajka, bo jesteśmy w tym momencie tu i dzisiaj mamy zamiar zwiedzić cały ten obszar. Ta część wzgórza zamkowego to takie średniowieczne miasteczko w środku Budapesztu. Brukowane uliczki, kolorowe kamieniczki, klimatyczne knajpki i oczywiście baszta rybacka, którą zobaczymy sobie tutaj, ale nie tylko, bo będzie też przecież różnego rodzaju sakralne budownictwo po drodze. Tutaj też jest Kościół Macieja, miejsce koronacji królów, no i szpital w skale, podziemny bunkier, który ma swoją mroczną historię. No i to będzie taki troszeczkę Budapeszt z innej bajki, ale jak dla mnie to jest bajka, do której chce się po prostu iść i zobaczyć. Tak więc idziemy i patrzymy. Widzicie, trafiliśmy na dom Houdiniego. Pytanie, czy chcemy wejść? Gosia ma kołacza, sobie kupiła gorącego, aż się nie może doczekać, kiedy go zacznie jeść, a to drugi patrzący jak piesek przy stole. To nie idziemy, nie? Nie. Więc jeśli byliście, napiszcie, czy właśnie przegapiliśmy jeden z lepszych miejsc, jeśli chodzi o wzgórze zamkowe, czy jednak zrobiliśmy dobrze, że tam nie poszliśmy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Czyli tak się tutaj prezentuje, proszę Państwa, Buda. Chcę przy okazji Wam powiedzieć, kochani, co to jest, bo przykuła ta rzeźba moją uwagę. To jest fontanna w kształcie cebulastej kopuły, a dokładnie jest to publiczne źródełko z wodą pitną. I bardzo często mają właśnie herby, które tutaj możemy zobaczyć nad Dawida głową, że mają herby miast, napisy historyczne albo cytaty, czyli dokładnie tak jak jest w tym przypadku. W tym domu żyła przez pół wieku do śmierci pochodząca z polskiej rodziny książęcej znakomita węgierska aktorka Lazar Maria z domu Czartoryski. Więc bardzo fajnie, że jeśli ktoś był z Polski albo miał polskie korzenie, to dali też w polskim języku znać. Słuchajcie, właśnie się natknęliśmy na labirynt w Budzie, tutaj w Budapeszcie, na wzgórzu zamkowym i
Tak. I my nie chcieliśmy tam wejść, ale Dawid bardzo chce wejść tam, tak? Tak. To dla niego stwierdziliśmy, że dziecko poprosiło nas, że chce coś od nas, to dla niego wejdziemy tam, tak? Tak. Fajnie jest? Tak? O, my spotkaliśmy panią, która nam tutaj poleca. Dużo chodzenia? Trochę, tylko tam ciemno przez kawałek. Tak? Całkowita ciemność. A no to fajnie, to idziemy. Pierwsze co, nie wiem czy mnie będzie dobrze widać, bliżej światła jakiegoś podejdę, żeby wam coś powiedzieć. O, może tak. Będzie tu raczej ciemno, więc nie wiem czy dużo zobaczycie wy z naszych ujęć, ale od razu co uderza, to tak. Pani nam z Polski pomogła z Dawidem, wzięła go za rączkę i zeszła z nim, tak? A my z Gosią znieśliśmy wózek po wielu, wielu schodach, ale to jest tak przyjemnie chłodno, że ja tu chyba nie wyjdę stąd dzisiaj. Dobra, idziemy. No idź. Tu mamy labirynt ciemności, w którym nic nie widać. Dawid chciał wejść do labiryntu, a tu się boi. Udało nam się wyjść z tunelu ciemności. Naprawdę jest, chodzi się tam, no zobaczcie, nic nie widać. Dawid, to byłeś przestraszony? Był bardzo przestraszony tego, a sam chciał tu przyjść, więc za rączkę chodzi, prosił co chwilę, żeby włączyć komórkę. Muszę przyznać, że robi wrażenie. Jest duże to miejsce. No i wyszliśmy z labiryntu i co można powiedzieć? Mi się nawet podobało, nie żałuję. Było fajnie, a dla tych, co podróżują z dzieckiem w wózku, będzie to full trening. No i co tutaj warto zaznaczenia? Bilet dla osoby dorosłej 6000 hufów, czyli tych forintów za jedną osobę. Za dziecko, nieważne w jakim wieku, 4000 chyba. Czy 4000? 3000 za dziecko między do 14 studenci roku. czy coś tam było, 4000, tak, a za 3. Czyli byśmy musieli wydać około 18 czy nawet prawie 20 tysięcy forintów, ale jest bilet rodzinny, który kosztuje 12 tysięcy, że 2 plus 2, więc zapłaciliśmy 12 tysięcy forintów, czyli jakieś 130 zł za naszą Czyli tak czwórkę. jakbyśmy zapłacili tylko za dwoje dorosłych, a wzięliśmy bilet dla dwoje dorosłych i dwoje dzieci do 14 roku życia. Dokładnie. Kochanie, wiesz co to za pan jest? Andreas Hadik. A wiesz kim był? Nie. No to jest ten wariatończyk, który najechał na Berlin i zajął Berlin i tak szybko go zajął, że się Prusy nie zdążyły skapnąć i wtedy co tam mógł zajumał i uciekł z miasta po prostu, zanim zdążyli zareagować. Zwykła skała, zwykłe wejście w murze. A to tak naprawdę jeden z ważniejszych elementów tajnej historii Budapesztu. Zaraz wchodzimy do szpitala w skale, który jest miejscem chroniącym ludzi w czasie II wojny światowej, w czasie powstania w 1956 roku, a także schronem przeciwatomowym, który ma nas chronić w przyszłości. Będziemy zwiedzać sale operacyjne z prawdziwego zdarzenia, tunele, bunkry. I to wszystko są miejsca, które kiedyś mogą zostać jeszcze wykorzystane. To nie jest Muzeum Historii. Nie wpuścili nas. Bardzo chcieliśmy wejść, zobaczyć muzeum, ale niestety wyprosili nas z dziećmi.
A dlaczego? Ponieważ polityka tego muzeum jest taka, że ze względu na materiały i sceny tam widoczne, małe dzieci poniżej 6 roku życia niestety nie mogą tam zwiedzać, więc nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy wyjść. Bo my chcieliśmy jeszcze, kochani, zrobić w ten sposób, że mówię do Gosi, no chcesz, to może idź sobie sama, zobacz, ja pójdę z dziećmi tam, bo wiem, że Gosia lubi takie klimaty bardziej ode mnie, więc chciałem, żeby mówię, że weźmiesz kamerę, ja potem będę obrabiał sobie odcinek, to sobie zobaczę, co mnie minęło. No ale pani powiedziała, że to trwa godzinę minimum, więc Gosia stwierdziła, że nie chce nas zostawiać na godzinę. Taka kochana była, że powiedziała, że tam nie wchodzi. No trudno. Buddha Tower. Jeśli chodzi o wieżę, która się za mną znajduje tutaj, drodzy, to jest to ostatni fragment kościoła świętej Magdaleny, średniowiecznego kościoła, który powstał w XIII wieku i większość został zniszczony oczywiście podczas II wojny światowej i ostała się tylko już ta wieża, która dzisiaj pełni tak naprawdę funkcję historyczną. Więc możecie zobaczyć z innej perspektywy teraz ruiny kościoła świętej Magdaleny, na których właśnie ja tutaj stoję. I możecie sobie zobaczyć, o, mniej więcej jak to wyglądało. A tu mamy jeszcze zachowane ruiny okna z tego kościoła. Zaczyna mocno wiać, więc nie wiem, czy będzie dobrze mnie słychać, ale chcę wam pokazać budynek, który się tutaj przed nami mieści. No to jest coś naprawdę potężny budynek z wielkimi oknami, z bardzo ciekawymi dachówkami, jeśli dobrze to widzicie. A to jest węgierskie Archiwum Narodowe. Te dachówki, które widzicie w różnych kolorach, to są dachówki, ceramika Soliany, czy jakoś tak to się nazywa. Jest ona bardzo tutaj charakterystyczna, bo widzimy na tym budynku, będzie widoczna na kościele Macieja, jest również widoczna na dachu wielkiej hali targowej i jeszcze w paru innych miejscach w Budapeszcie. Zobaczcie, tu kolejna mozaika na tym dachu, tak jak w innych tych budynkach. W tym momencie to, co widzicie tutaj, to kapliczka Matki Boskiej z XIV wieku. Kiedyś była tam takim duchowym checkpointem tutaj dla przechodniów, pielgrzymów i tych, którzy nie mogli wejść do środka kościoła. To, co za mną widzicie tutaj, kochani, to jest kościół Macieja. Znaczy, tak naprawdę to nie jest kościół Macieja, tylko wszyscy mówią, że to jest kościół Macieja. To jest tak naprawdę kościół Najświętszej Marii Panny, ale dlatego, że tutaj bardzo wzbogacał ten kościół Maciej, to został nazwany kościołem Macieja. I sięga on już w początku XIII wieku, jest właśnie takim sercem, takim symbolem tutaj wzgórza zamkowego, ale może nie wiecie tego, że przez 150 lat pełnił funkcję meczetu, gdy te tereny były okupowane przez Turków. W ogóle zapomniałem wam dopowiedzieć, o jakiego w ogóle Macieja chodzi, mojego imiennika, no ale to łączy nas tylko imię. To chodzi o jednego z dawnych władców węgierskich, Macieja Korwina. Maciej Korwin w tym kościele brał często śluby. Zresztą jeden ślub się właśnie teraz odbywa, dlatego tam nie można wejść do środka. Ale Maciej Korwin, przez to, że brał tu wiele ślubów, to też obdarowywał ten kościół wiele bogactw. Dlatego wszyscy nazywają ten kościół kościołem Macieja. No a jak tu już jesteśmy, no to też warto wspomnieć o rzeczach, które są wkoło tego kościoła Macieja, czyli przed samym kościołem możemy tutaj zobaczyć pomnik Świętej Trójcy. Dokładnie tutaj przed nami pomnik Świętej Trójcy. Pomniki morowe, bo to jest pomnik morowy, były bardzo popularne w całej Europie Środkowej po epidemiach. I znajdziecie podobnie w Wiedniu, Pradze, czy nawet w Krakowie, który stoi przy kościele Świętej Anny. A obok, bo to też warto wspomnieć o budynku, który tutaj się mieści, jest to ratusz dzielnicy zamkowej. Ten dostojny budynek, który ma też mozaikę na swoim dachu, jest właśnie budynkiem ratuszowym. I to jest siedziba władz dzielnicy Wzgórza Zamkowego. Wygląda trochę jak pałac, ale to współczesny urząd miasta.
No i dochodzimy, kochani, do jednego z najbardziej rozpoznawalnych, charakterystycznych i fotograficznych miejsc tutaj na Placu Zamkowym, a jest to Baszta Rybacka, która notabene nigdy nie miała funkcji obronnych. Została wybudowana na przełomie XIX i XX wieku na cześć tysiąclecia państwa węgierskiego. Tych wieżyczek jest ogólnie 7, ich powinno być. My tu widzimy chyba 3, jeśli dobrze umiem liczyć. Raz, 2, 3 i na środku z takim fajnym pomnikiem świętego Stefana. Konstrukcja celowo wygląda jak z bajki, bo była moda na neoromantyzm i neogotyk w tym czasie. A ten święty Stefan I to jest pierwszy król Węgier w ogóle i twórca chrześcijańskiego państwa węgierskiego. Tak, pierwszy z pierwszych. Oczywiście, żeby wejść sobie tutaj troszkę wyżej, pochodzić po tej Baszcie Rybackiej, trzeba zapłacić kolejne forinty. Więc dokładnie tutaj, jak można pójść sobie dalej, to tam są jeszcze 4 te wieżyczki, więc jest dokładnie liczba 7. Baszta Rybacka. Dlaczego Rybacka? No bo były sobie kiedyś takie zawody, jak na przykład do dzisiaj są, no, jak rybacy, i oni właśnie tutaj bronili dawnych tutaj murów, które były, więc stąd się wzięła ta nazwa na cześć tych właśnie obrońców. A jeszcze dlaczego jest 7 wież? Bo to też ma znaczenie. 7 wież jest dlatego, że tutaj na tę ziemię przybyło 7 plemion madziarskich tam w 896 chyba roku, przed 900 rokiem jeszcze. I to one, te plemiona madziarskie, tych 7 plemion zapoczątkowało powstanie państwa węgierskiego. Dlatego tych wież jest 7. No i tak będziemy powoli kończyć nasze zwiedzanie tutaj Wzgórza Zamkowego. Można byłoby tu naprawdę spędzić cały dzień, zwłaszcza jakbyśmy korzystali z atrakcji jak zwiedzanie tego domu Houdiniego, jak tego szpitala, który jest w jaskini. Naprawdę myślę, że od rana do wieczora by było co tu robić, zwłaszcza, że nie weszliśmy do kościoła Macieja też, bo są śluby tam. Mi się podobało, a tobie, kochanie? Też przyjemnie. Wygodnie się zwiedza, bo nie ma aż takich tłumów, jak były na przykład w Rzymie. Jest spoko pogoda na zwiedzanie. Tak. Ale to oczywiście nie koniec naszych przygód, więc jeśli Wam się podobało Wzgórze Zamkowe, no to zostawcie też obserwację, będzie nam bardzo miło, a my lecimy dalej zwiedzać. Teraz chyba skierujemy się w stronę parlamentu. No i dotarliśmy pod parlament. Tak naprawdę sobie przyjechaliśmy metrem, znaczy tym tramwajem pod parlament, jeden przystanek, żeby już nie tracić czasu ani sił. Ale zobaczcie to. Za mną widzicie parlament w Budapeszcie. Jest to największy budynek na Węgrzech, zbudowany w stylu neogotyckim pod koniec XIX wieku, na przełomie XX. Ma piękne zdobienia, kopuły, bardzo bogato zdobiona budowla. Budynek ma 268 metrów wysokości, ponad 700 pomieszczeń i do jego wykończenia i ozdobienia wykorzystano przeszło 40 kg złota. Widać jego bogactwo, widać jego potęgę. Wzorował się na pałacu Buckingham, ale przerósł go swoją miarą. Jest najbardziej znanym symbolem na Węgrzech. Ponadto jest on symetryczną budowlą, gdyż kiedyś były 2 izby parlamentu i każda zajmowała osobną jego część. Za mną widzicie pomnik Ferenca Rakoczego II, księcia Siedmiogrodu, który był przywódcą powstania przeciwko Habsburgom na początku XVIII wieku, który jest zwrócony w stronę Dunaju i patrzy dumnie na
ogrom wzgórza zamkowego. Jest to bardzo znana postać pod względem historycznym dla Węgrów. Słuchajcie, jaki przypał przed chwilą. Wystartowałem sobie dronem i latałem sobie, wiecie, no nagrywać ten parlament. No i nagle nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy wyskakuje mi dwóch panów policjantów. I żebym lądował tym dronem natychmiast i nie? No i tu będzie przypał. No ja mówię, ale proszę pana, ja tutaj nic nie nagrywam, pan zobaczy, ja tutaj nawet ja tylko patrzę, akurat na rzekę byłem skierowany, czy gdzieś w drugą stronę. A mówi, tu jest zabronione, proszę lądować, zaraz zobaczymy nie? No to akurat dron gdzieś był nad budynkiem, Kacper koło niego podbiegł, dron koło mnie ląduje, Kacper akurat wbiegł na trawnik, na ten trawnik tutaj, gdzie jest zakaz biegania. Ja drona łapię w ręce, tamten się zajął Kacprem, że ej, proszę, nie wolno tu biegać po tym trawniku, a ja cyk szybciutko kartę, mówię, tylko to mi pozostało nie? Ją do kieszeni i dobra, i podchodzę, on daj tego drona, no to patrzy, dron, bateria, tak dalej, już mówi, mówi, a faktycznie, ty bez karty, a pokaż mi kontroler, pokazuje kontroler, mówi, ty też nie ma karty, to mówi, co ty tak nie nagrywasz? Ja mówię, nie, no tutaj mówię, kartę w domu zapomniałem, w ogóle miałem nie brać tego drona i mówię, kartę zostawiłem, mówię, mam w razie czego w tym GoPro, jakbym już bardzo coś chciał nagrać, ale mówię, tutaj akurat, mówię, spojrzałem do góry, co, gdzie, jak jest, mówię, nawet, mówię, za dużo nim nie latam, zobacz, mówię, mam dwie dodatkowe rozładowane baterie, mówię, ta jedna była naładowana, mówi, dobra, mówi, to nie ma, dobra, mówi, idź sobie, mówi, tylko spisał mi tam dokumenty i mówi, dobra. Powiem wam, że z tej całej sytuacji to najbardziej czego się przestraszyłem, to nie to, że będzie mandat, tam, że mnie spiszą, że pouczenie, tylko bałem się, że mi materiały usuną z karty, że się nie będą patyczkować, tylko po prostu zabiorą kartę na przykład, coś. Dlatego to był pierwszy taki ruch, który, mówię, mi do głowy przyszedł. A jeszcze w ogóle z tego całego zamieszania to nie powiedzieliśmy wam, że po prostu nie będziemy wchodzić do środka do parlamentu, bo wiem, że można też wejść, ale po pierwsze za naszą piątkę, za naszą czwórkę trzeba było około 500 zapłacić, żeby wejść do parlamentu, z czego doczytałem, że dzieci się tam wynudzą. I że to też dla nas nie będzie takie wcale fajne, więc po prostu odpuszczamy sobie. No i czas się stąd zmywać. W sumie jeszcze nawet nic nie jedliśmy, więc jakaś obiadokolacja od razu wjeżdża, więc przeniesiemy się na plac Ferenca, czy jakoś tak, czyli podjedziemy tam metrem, żeby coś zjeść i stamtąd pojedziemy wyżej na plac bohaterów. No i zobaczcie, no i znowu nie ma windy, jeszcze zakaz niby, wiecie, wózków, no ale co człowiek ma zrobić? I teraz, kochani, właśnie będziemy zmierzać do stacji, znaczy do metra numer 1, które jest właśnie tym najstarszym metrem na kontynentalnej Europie, a drugim w ogóle w Europie. I tak wygląda przykładowa jedna ze stacji z tych najstarszych, bo wszystkie praktycznie tak samo wyglądają. Więc wyszliśmy akurat na stacji, bo idziemy zobaczyć plac bohaterów. Więc zobaczcie, jak wygląda to metro. Ja uważam, że bardzo ładne, bardzo zadbane. Z takimi jeszcze widać starymi budkami. No nic. Idziemy na Husuktere. No i dojechaliśmy na plac bohaterów. Jest to kolejny symbol wybudowany na 1000-lecie
Węgrów został wybudowany w 1896 roku. W tym momencie widać, że tu się odbywał jakiś, nie wiem, maraton czy jakiś inny festiwal. Po jednej stronie mamy Muzeum Sztuk Pięknych, to będzie chyba to, a po drugiej stronie imponujący Pałac Sztuki, to chyba tamten. Ej, tu powinien być jeszcze posąg Gabriela na samej górze, a go nie ma. Wiecie co, stwierdziliśmy, że jedziemy stąd. Tutaj Gosia się dowiedziała, to się to dopiero rozkłada, to będzie nocny maraton. A stwierdziliśmy, że jutro jedziemy też do parku, popływać sobie łódkami, pochodzić, dzieci więcej na placu zabaw, żeby spędziły. I jutro może Gabriela oddadzą tam na górę, nie wiem, zobaczymy. Zobaczcie, może będziecie widzieć napis tutaj tej ulicy. Zrobię jeszcze przybliżenie. Andresaj, Aleja Andresaj. Chyba tak to się dokładnie czyta, znaczy chyba się to tak czyta, no nie wiem czy się tak czyta, ale zobaczcie sobie, przejdę tutaj na środek mniej więcej, żeby wam pokazać, o czym my w ogóle mówimy, co to jest. I to jest właśnie taka aleja, która łączy Plac Bohaterów z centrum miasta i to jest aleja, najbardziej reprezentacyjna ulica Budapesztu. Aleja, ulica, pałace, ambasady, opera, luksusowe kamienice, to wszystko się znajduje tutaj właśnie na tej alei. I wyobraźcie sobie, że ta aleja została wpisana na listę zabytków UNESCO w 2002 roku wraz z częścią metra, którym tutaj przyjechaliśmy, które widzieliście wcześniej. Zapomnijcie o tym, że tu jest jakaś winda, cokolwiek, wózek trzeba po schodach. Ale jest jeden plus, są dosyć krótkie te schody. No i przyjechaliśmy na, to chyba dobrze kojarzę, Plac Ferenca, czy jakoś tak to się nazywało, czyli miejsce, w którym zaczynaliśmy naszą przygodę, czyli wysiedliśmy z autobusu z lotniska i pójdziemy sobie teraz na food trucki, ale będziemy przechodzić przez bardzo rozrywkową ulicę, którą wam pokażę. I teraz, kochani, zabiorę was w tą imprezową ulicę. To jest akurat miejsce, które bym nie polecał z rodziną, nie polecał z dziećmi, ponieważ tutaj o 6 rano jeszcze będziecie słyszeć głośne krzyki, śpiewy i inne różne rzeczy, które się potrafią dziać po imprezie, więc zapraszam was na małą wycieczkę po ulicy, która Gozdu Udvar. To jest jedno z najbardziej właśnie kultowych miejsc w Budapeszcie, a w dzień, tutaj gdzie widzicie, gdzie są rozłożone, znaczy tu są te bankomaty, to w dzień jest tutaj normalne targowisko, a dopiero wieczorem zaczyna ta ulica ożywać i jest prawdziwym, atrakcyjnym miejscem w Budapeszcie. No nie ma teraz tych targowisk, bo jesteśmy już później, ale no to po prostu stałyby po bokach rzeczy z różnymi naprawdę starociami, nie wiem, magnesikami, no po prostu co tu sobie by wymyślili ludzie do sprzedawania. Widziałem stare aparaty, jakieś handmade rzeczy, nawet szyte, no po prostu mnóstwo różności. A teraz zamieniamy się powoli w kluby, w puby, w karaoke, różne miejsca, które tutaj dokładnie na tej ulicy znajdziecie. Wiadomo, to jeszcze nie jest taka godzina, kochani, żeby tutaj było mnóstwo imprez, bo dopiero po zmroku, no, gdy się tutaj ściemni, to się zaczyna, ale zobaczcie, nawet są VIP karaoke, do których trzeba mieć zapisy wcześniej. Dużo miejsc do pobawienia się. Możecie zacząć. Jest tu też w razie czego informacja, gdzie co się znajduje. Jesteśmy na miejscu. Możecie zobaczyć sobie karawan, street food i wygląda to tak. Ja bym najpierw proponował iść zająć tam miejsce
na końcu. Ło, będzie tu ciężko tym wózkiem. I co? I tak kończymy nasz dzień. Idziemy jeszcze troszeczkę na plac zabaw z dzieciakami, żeby one się jeszcze miały frajdę z tego dnia, żeby też coś skorzystały. I będziemy kończyć ten dzień. Raczej już dzisiaj nie powinno nic ciekawego się wydarzyć więcej, więc żegnam się z Wami w tym odcinku z dnia drugiego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam oczywiście do obserwacji. Do zobaczyska.